tego kręgu kulturowego najwięcej wywodzi się wspaniałych basów. W mojej rodzinie każda impreza idzie chłopak z rozwianą czupryną. Inaczej mówi ktoś, kto jest z Warszawy. Inaczej mówi ktoś dzień dobry, jak jest z Białegostoku. Młody ułan pyta. I dalej było sprośnie, ale dalej nie zaśpiewam. Jeżeli chodzi o śpiewanie w chórach cerkiewnych i w ogóle muzyki od dziecka, jak wygląda sprawa w naszej kulturze, jak wygląda w kulturze prawosławnej. Przez to, że nie można do cerkwi wnosić instrumentów, to ludzie śpiewają na żywo, na głosy, tworząc współbrzmienia i te harmoniczne zależności bez używania instrumentów, tak jak w naszym kościele, chociażby organy. A przez to, że od dziecka śpiewają w kościele i muszą realizować pierwszy, drugi, trzeci, czy czasem nawet na 4 głosy, to uczą się naturalnego wzmacniania głosu, bo jeżeli powiedzmy chłopiec czy dziewczynka śpiewa z tatą, który jest dojrzałym mężczyzną i ma taki wow, taki głos wielki, dobrze brzmiący, no to żeby sprostać mu i dobrze brzmieć w ansamblu, czyli śpiewając razem, też muszą dosyć głośno śpiewać. Przez takie ćwiczenie, przez taką pracę ten głos zaczyna się wyrabiać i brzmi coraz mocniej i dzięki temu w wieku dorosłym dochodzą do takich wspaniałych rezultatów, kiedy z tego kręgu kulturowego najwięcej wywodzi się wspaniałych basów na przykład. Zachęcałbym do śpiewania w domu z całą rodziną przy stole, tak jak ja, pamiętam jak byłem dzieckiem, w mojej rodzinie każda impreza, każda posiadówa, gdzie zjeżdżała się rodzina, najpierw dobrze zjedli, potem trochę popili i przy tej wódeczce czy przy winie zaczynali śpiewać. A co śpiewać w domu? Jakie piosenki? No teraz pewnie są już inne przeboje niż tamte powojenne, w których ja wzrastałem. Pamiętam, że moja familia śpiewała taką piosenkę: biała rola, czarny kamień, biała rola, czarny kamień, podolanka siedzi na nim, podolanka siedzi na nim. Inna piosenka, która przychodzi mi na myśl, to piosenka bardzo poważna, ale ja miałem 4 lata i ojciec nauczył mnie śpiewać tej piosenki, pamiętam ją do dzisiaj i to była taka, mój ojciec śpiewał tak bardzo serioznie: chmury się kłębią i płyną, burzę zwiastuje nam wiatr, idzie chłopak z rozwianą czupryną, krokiem odważnym przez świat. I potem komunistyczne klimaty, wicher rozsmagał nam twarze, w dzieje narodu nas plótł, w płomieniach ogromnych wydarzeń trwa walka o wolność i lud. I ojciec uczył 4-letniego chłopca takiej piosenki. Jak sobie dzisiaj pomyślę, no to naprawdę trudno to nawet skomentować. Były inne czasy. A mój ojciec, jak już wypił znaczną ilość alkoholu, to miał swój przebój. Wszyscy czekali na tę piosenkę, która zaczyna się niewinnie, a potem jest bardzo sprośna. I brzmiała ona tak: jeszcze jeden Mazur dzisiaj, choć poranek świta, czy pozwoli panna Krysia, młody ułan pyta. I dalej było sprośnie, ale dalej nie zaśpiewam. Nawet regiony w Polsce różnią się od siebie pod względem impostacji dźwięku, że inaczej mówi ktoś, kto jest z Warszawy, inaczej mówi ktoś dzień dobry, jak jest z Białegostoku, ten głos jest od razu wyżej, ma fajną taką melodię. Inaczej mówi ktoś, kto jest z Kurpi, bo na Kurpiach od razu będzie miał zaciśnięty gardło i będzie inaczej brzmiało. I teraz weź tu, człowieku, zaśpiewaj operę. Już jest od razu zacisk taki z natury, więc trudno jest z tego wyjść. Albo gdzieś na Śląsku miałem kumpla, z którym mieszkałem kiedyś w akademiku.
I on był z Katowic i jak mój do mnie nawet pytał, która godzina jest, stary, która godzina? I miał taki, od razu taki zacisk, jakaś taka agresja w samej intonacji. Gdzieś tam inaczej będą mówić w Szczecinie, inaczej we Wrocławiu, inaczej w Poznaniu, więc również jeżeli chodzi o impostację, to każdy rejon ma swoją specyfikę. We włoskim też jest mnóstwo różnic, jeżeli chodzi o regiony Włoch, o sposób impostowania dźwięku. Jeden jest bardziej szemrzący, czyli jest dużo szeleszczący, że trochę przypomina portugalski. No, gdzieś tam z Mediolanu to jest bardziej taki, zawsze mi się wydaje, z takim ruskim zaśpiewem. Ciao, buonasera, wow, 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 la 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 la. Taki jest bardzo śpiewny, że tam gdzieś bolognese, tu bolognese, sono piso, parlo così, potem jakiś Siciliano będzie i każdy z tych dialektów ma swoją absolutnie specyfikę i swoje umiejscowienie od tego odrezonowania. W związku z całym tym wywodem na temat impostacji, czy możemy zadać takie pytanie, czy jest jeden właściwy sposób impostowania dźwięku? Uważam, że 10 miliardów sposobów impostowania dźwięku jest prawidłowych. Każdy impostuje po swojemu, tak jak chce. Rozważając te cechy narodowe języków i impostacji w różnych językach, czy to francuskim, hiszpańskim, niemieckim, angielskim, w takim czy w takim dialekcie, czy z takim akcentem. Jeżeli chodzi o język polski, to wydaje mi się, że nasz język jest na tyle elastyczny i bliski włoskiego przez to, że cała gramatyka nasza pochodzi z łaciny. Bardzo, bardzo długo używaliśmy tego języka jako urzędowego i te naleciałości, jeżeli posługujemy się w kościele, powiedzmy, śpiewaną łaciną, i formowanie tego gardła jakby w łacinie jest bardzo zbliżone do formowania gardła w języku włoskim, więc tak sobie wyobrażam, że w języku polskim wykształciły się również pewne mechanizmy, które są bardzo blisko śpiewu takiego operowego i możliwości optymalnego wzmacniania głosu, żeby uzyskać efekt operowy. Dzisiaj mamy mnóstwo wybitnych polskich śpiewaków, którzy robią wielkie światowe kariery na scenach świata. Mamy najlepszego tenora na świecie, najlepszego barytona, najlepszego basa, wielu wybitnych, wspaniałych śpiewaków, którzy, jeżeli prześledzimy tak 100 lat fonografii, powiedzmy od Jana Reszke, który był jakimś tam, powiedzmy, królem tenorów, można powiedzieć prawie number one na świecie, po nim był Józef Mann, po nim był Jan Kiepura, to od czasu Kiepury dopiero dzisiaj Piotr Beczała jest śpiewakiem tego kalibru. Myślę, że nastał taki czas, że w przeciągu tych 100 lat nie mieliśmy nigdy tylu wybitnych, wspaniałych śpiewaków, co mamy dzisiaj.